Witam Was w kolejnym filmie pokazującym pewien aspekt wiedzy związanej z Kanbanem, również w filmie na zamówienie. Słuchaczka o imieniu Joanna, którą pozdrawiam przy tej okazji, zapytała o to, czy dałoby radę wyjaśnić właśnie, może wizualnie, tematy opisane w odcinku poświęconym prognozowaniu Monte Carlo. Jeśli nie znacie jeszcze tego tytułu, jeśli tego terminu, to zapraszam Was do odcinka podcastu na ten temat. Być może przyda się tutaj takie wprowadzenie audio, ale zacznijmy od tego, że modele Monte Carlo mogą nam odpowiedzieć na dwa bardzo istotne pytania. Pierwszym z nich jest pytanie związane z tym, że możemy stać przed wyzwaniem, na przykład zrealizowania projektu, produktu, ciągłej pracy składającej się z N elementów i bardzo często będzie temu towarzyszyło, powiedziałbym, najczęstsze pytanie, na kiedy to będzie, a więc ile zajmie nam realizacja N elementów. Jakich elementów? No, przede wszystkim to mogą być jakieś składowe projektu, produktu i oczywiście one nie muszą być takie same. Ja tutaj celowo narysowałem je jako takie żółte karteczki, ale rozumiemy, że część z nich może być mniejsza, prostsza, mniej czasochłonna, mniej innowacyjna niż inne elementy. Tradycyjnym podejściem do próby, powiedziałbym, może nie odgadnięcia, ale zbudowania jakiegoś scenariusza, ile to może potrwać, jest po prostu praca nad wszystkimi tymi elementami, która pozwoli nam je w jakiś sposób estymować, może dokonać jakiegoś sizingu, czyli właśnie takiego, powiedziałbym, zwymiarowania. Problem jest taki, że potrafi być to bardzo czasochłonne, nie jest to szczególnie rzecz, którą wielu członków zespołu lubi. No i mamy jeszcze jeden aspekt, a więc mimo iż deklaratywnie to zadanie rzeczywiście jest jakiegoś rozmiaru, ono może w rzeczywistości w realizacji tyle samo potrwać. Natomiast będą zadania, które, zakładam, że tego doświadczyliście, będą trwały długo dłużej niż się spodziewaliśmy, ale będą też takie, które szczęśliwie potrwają nawet krócej. Gdybyśmy chcieli zbudować taki najprostszy model sekwencyjny, a więc taki, można powiedzieć, jeden po drugim, no to dochodzimy do takiej sytuacji, w której efekt tej estymacji, efekt tego szacowania możemy sobie ułożyć w jakiś harmonogram, jakiś ciąg, jakąś roadmapę, no przeróżne tutaj pewnie terminy w zależności od tego, o czym mówimy, o jakiej skali będą przychodziły na myśl i dochodzimy do takiej sytuacji, w której mamy taki idealny scenariusz. Ten scenariusz mógłby odpowiedzieć na pytanie, na kiedy coś będzie, ale z doświadczenia wiemy, że rzadko to będzie suma tych wszystkich elementów, a więc nawet jakbyśmy sobie powiedzieli, że to jest 30 dni, no to każdy doświadczony project manager tutaj będzie stosował swoją magiczną formułę razy coś tam, tak? Albo razy 1 przecinek coś, albo razy 300%, nie wiem, nie oceniam. W każdym bądź razie rozumiemy, że bardzo trudno jest zbudować taką prognozę, rozumiejąc to, że każdy z tych elementów może mieć taką zmienność, fluktuację in plus i in minus. Oczywiście wiemy, że możliwy jest, ale bardzo mało prawdopodobny taki scenariusz, w którym wszystkie te elementy potrwałyby bardzo krótko, krócej niż się spodziewaliśmy. I prawdopodobnie nie chcielibyśmy być też w takim scenariuszu, w którym każdy z tych elementów trwa długo, długo dłużej niż się spodziewaliśmy. Być może to jest Wasza rzeczywistość, jeśli tak, to nie zazdroszczę. Natomiast wiemy, że to nie jest tak, że wszystko będzie szło źle albo wszystko będzie szło dobrze, a więc takich scenariuszy moglibyśmy zbudować bardzo wiele. No i teraz pojawia się pytanie, czy to jest w ogóle sens próbować tak, można powiedzieć, odgadnąć przyszłość w kryształowej kuli. Pomijając już te fakty, o których powiedziałem, psychologiczne, że byłoby to szalenie męczące oraz właśnie powiedziałbym też ekonomiczne, byłoby to szalenie czasochłonne, to tak na dobrą sprawę jeszcze powiedziałbym troszkę przekraczałoby nasze zdolności poznawcze jako ludzi, a więc no, możliwość zbudowania wszystkich takich scenariuszy, przede wszystkim co to znaczy wszystkich, byłoby bardzo, bardzo dużym wysiłkiem, pewnie nawet większym niż może realizacja całego projektu sama w sobie. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie matematyka, która może dokonać, powiedziałbym, takiej próby zrozumienia, że
Owszem, istnieje taki scenariusz, w którym wszystkie te elementy będą trwały bardzo krótko i rzeczywiście on będzie bardzo blisko nas na pytanie, na kiedy to będzie, bo to by oznaczało, że ta data ukończenia całości zakresu będzie blisko. Jest też ten scenariusz czerwony, w którym każdy z elementów będzie trwał jednak najdłużej jak się da i oczywiście suma tych wszystkich elementów, znów w takim układzie najprostszym, sekwencyjnym, będzie wyglądała tak, że ta data na kiedy będzie bardzo daleko od nas. Rzeczywistość pokazuje, że w zależności od właśnie fluktuacji tych elementów możemy mieć różny rozkład tego, jak to będzie wyglądało, albo taki bardziej do przodu, albo bardziej do tyłu. Może właśnie taki rozkład przypominający gdzieś nam rozkład normalny, a więc rozkład symetryczny. I co to oznacza? To oznacza, że właściwie moglibyśmy zbudować 10 000, 100 000, nawet 1 000 000 takich projekcji przyszłości i określić z różnym prawdopodobieństwem, jaka jest ta data ukończenia tego zakresu. A więc mówimy sobie, no z niewielkim prawdopodobieństwem najkrótsza jest tutaj, z jakimś większym, na przykład 60% jest tutaj, a jeżeli wszystko będzie szło bardzo, bardzo źle, no to rzeczywiście może z jakimś 95% prawdopodobieństwem daleko, daleko od teraz. Co jest istotne, to, że już to pierwsze prognozowanie wydaje się nam bardzo karkołomne i czasochłonne. Tutaj dodatkowo wiemy, że każdy wychodzący z systemu element może nam ten model nakarmić, pokazać pewne prawdopodobieństwa bardziej lub mniej realne, co oznacza, że ten wykres może bardzo łatwo ulec przemodelowaniu albo w jedną, albo w drugą stronę, właściwie za jednym kliknięciem. A więc możemy powiedzieć sobie, na początku nasze 60% prawdopodobieństwo celowało w tą datę, ponieważ elementy idą dłużej przez nasz system niż się wydawało, to teraz te 60% stanowi jakąś dalszą datę. Ale być może pójdziemy też w kierunku takiego, powiedziałbym, scenariusza szczęśliwszego. To jest, moi drodzy, pierwsza rzecz, trzeba powiedzieć, nieintuicyjne, bo jest oparte o myślenie statystyczne, w którym nasze mózgi nie są najlepsze. Nie wymaga szalenie dużego nakładu pracy i oczywiście funkcjonuje, tak jak tu pokazuję, w sposób ciągły i im więcej mamy w swoich danych empirycznych, tym ten model może nam dokładniej tą przyszłość pokazywać. Jest jeszcze drugie pytanie, na które możemy takim modelem znaleźć odpowiedź i jest to pytanie, które bardziej jest, powiedziałbym, charakterystyczne dla takiego podejścia fixed date, a więc ile z tych elementów do konkretnej daty X udałoby się zrealizować. A więc powiedzmy sobie, że mamy jakiś deadline, tak to nazwijmy, 31 marca, nawet nie wiem, czy taka data jest w kalendarzu, ale załóżmy, że jest. Mamy ten zakres, znów te n elementów do realizacji i teraz pytanie, ile uda się ich zrealizować do tej konkretnej daty. No, przede wszystkim to będzie zależało od momentu, kiedy zaczniemy pracę, bo to też nie jest bez znaczenia, ale przykład można powiedzieć będzie wyglądał w ten sposób, że jeśli wszystko będzie szło bardzo łatwo, to rzeczywiście uda nam się zrealizować bardzo dużo z tych elementów, czyli tutaj byłoby ile tych elementów, no i w tym momencie mamy taką odwrotną sytuację, ponieważ tutaj byłoby tego dużo, to powiemy sobie, no być może uda się zrealizować bardzo dużo z tych elementów, na przykład, nie wiem, 200 z tych n, jeśli jest to większe od 200. Natomiast jeśli wszystko będzie szło wolniej i wolniej, a więc będziemy w tych scenariuszach czerwonych, to być może uda nam się do tej daty zrealizować tylko, nie wiem, 36 tych elementów, tak? I to znowu jest coś, co możemy w taki sposób dynamiczny przemodelowywać w zależności, jak ta nasza praca będzie szła. Mam nadzieję, że to trochę pomogło zrozumieć, czym jest Monte Carlo w prognozowaniu, w budowaniu takich scenariuszy pracy intelektualnej. Oczywiście nie obędziemy się tu bez narzędzi, o tym może tutaj konkretnie nie będę opowiadał, natomiast jeśli wzbudziło to jakieś pytania, komentarze, uwagi, to proszę dajcie znać. Ponieważ powtórzę się, po poprzednim filmie cały czas działalność na YouTube w postaci wizualizacji do odcinków, czy też nie towarzyszących konkretnym odcinkom jest nowością, to proszę dajcie znać, jak to znajdujecie, czy to dla Was jest wartościowe.
Oraz prośba o to, żebyście się tym kanałem na YouTube również dzielili, żebyście go subskrybowali, bo to pozwala nam również włączyć na YouTube różne bardzo ciekawe funkcjonalności. I tyle, moi drodzy, na dziś. Dzięki wielkie za uwagę. Mówił Radek Orszewski i czekam na Wasz feedback oraz czekam na propozycje, co chcielibyście sobie tutaj zwizualizować. Dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!